Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Poprzedni test, który robiłam, czyli test marmurowych pomadek, podobał się Wam tak bardzo, że stwierdziłam, że pokażę Wam jeszcze dwa dziwne produkty, które ostatnio wypuścił NYX. Holograficzne pudry wykończeniowe do twarzy w dwóch różnych odcieniach i holograficzne, duochromatyczne pomadki, które też są edycją limitowaną, tak samo jak te marmurowe. I dzisiaj, żeby być zgodnie z tematyką odcinka, założyłam bluzkę z tym oto pięknym, holograficznym jednorożcem, więc jestem w temacie, jestem w klimacie i zaczynamy. NYX wypuścił dwa holograficzne pudry. Jeden jest takim bardzo jasnym, można powiedzieć białym, a drugi trochę ciemniejszy. Nie wiem, czy jest skierowany po prostu do dziewczyn z ciemniejszą skórą, czy jest to wersja obojętnie dla jakiej skóry, bo może być też tak, że dopasuje się i do ciemnej, i do jasnej. Ten jasny puder nazywa się Mermazing, czyli tak jakby mermaid, czyli syrena, i amazing jest mermazing, sprytnie. I jak otworzyłam opakowanie, moim oczom ukazał się biały puder, który po wysypaniu się na wieczko okazał się być takim lila, nigdy nie umiem zapamiętać, ale chyba lilak, takim perłowym bzem. A drugi puder, który właśnie gdyby w opakowaniu wydawał mi się na bardzo, bardzo ciemny, po otwarciu okazało się, że on tak naprawdę jest, można powiedzieć, rose gold. Jest taki różano-złoty, ale mam nadzieję, że dopasowuje się właśnie do odcienia skóry, a nie jest tylko przeznaczony po prostu dla dziewczyn z ciemną karnacją. Poprzednio mówiliście, że trochę za dużo się rozgadałam w tamtym filmie, więc teraz przejdę od razu do rzeczy. I pomyślałam sobie, że było jeszcze śmieszniej, to zrobię położę połowę twarzy jednym pudrem i połowę twarzy drugim. Na opakowaniu jest napisane, że jest to finishing powder, więc ja mam na sobie już normalnie makijaż i utrwaliłam go pudrem takim zwykłym, bo to jest taki właśnie wykańczający. Miałam mniej gadać, nie udało się. Więc otwieram puder i nakładam sobie tak, że otrzepuję owieczko, żeby się równo rozłożył puder. I powiem Wam, że się zdziwiłam właśnie, jak zobaczyłam, że on jest taki fioletowawy. Oh man, jak się go nałoży trochę za dużo, to wygląda to freaky. Tak na co dzień myślę, że akurat ten odcień holo bardzo utrupia. Natomiast jako taki punktowy rozświetlacz właśnie jeszcze sobie wezmę, załóżmy, taki pędzelek i wezmę ten sam puder, tylko nałożę go jeszcze więcej, tak jakbym normalnie dawała rozświetlacz. No dobra, na pewno daje to ciekawego wykończenia, tylko właśnie tak jak wspominałam na początku, dosyć trupiego, można powiedzieć. Ale tak, jest to ciekawe. Jeszcze na razie nie będę wygłaszała mojej opinii, tylko zrobię sobie drugą część drugim pudrem, który nazywa się Magical. Tak, zdecydowanie jest ciemniejszy, ale to może lepiej, bo ten jest bardzo jasny. No, powiem Wam, że nie spodziewałam się, że ten odcień będzie taki piękny. Fakt, że jest też mniej zauważalny, ale teraz wezmę jeszcze ten mniejszy pędzelek i właśnie nałożę go punktowo, żeby było widać dokładnie, jak wygląda. No dobrze, to teraz mamy dwie strony medalu. Kiedy spojrzę do lusterka, to po prostu widzę, że tutaj błysk jest jaśniejszy, a tu jest jakby ciemniejszy. I wydaje mi się, że Wy nie za bardzo w ogóle widzicie, żeby cokolwiek się działo na tej stronie. Ja spróbuję Wam przybliżyć tak, żebyście mogli właśnie zobaczyć dokładnie błyski po tej stronie, jak to wygląda. Więc się przyjrzyjcie. Mam wrażenie, że tutaj ten błysk się tak jakby trochę bardziej równomiernie rozkłada i to z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle, bo cała twarz wygląda jak gdyby równomiernie złoto. A jeżeli chodzi o tą stronę, to właśnie ona wydaje się dużo jaśniejsza, taka trochę bardziej trupia, ale za to bardziej trójwymiarowa, moim zdaniem. Więc jeżeli chodzi o taki efekt trójwymiarowości, efekt wow-wee, to bym powiedziała, że wygrywa Mermazing. A jeżeli chodzi o taki bardziej naturalny glow, to na pewno ten Magic. Wy musicie ocenić, która strona Wam się podoba bardziej. Ale niech ja spojrzę jeszcze raz na siebie w lusterko. Tak, ta jest po prostu taka bardziej naturalna, taka bardziej opalona i taki glow. A tu jest... Damn! Co się dzieje? Co ona robi?
Co to za ciekawy makijaż? I teraz, żeby ta twarz wyglądała bardziej równo i żebym mogła normalnie przejść do kolejnej części testu, to pomieszam sobie te dwa pudry. Na tą zimną stronę twarzy dodam po prostu trochę tego cieplejszego i na tą drugą trochę chłodniejszego. Teraz wyglądam jak bombka na wiosnę. Na wiosnę, na święta. Jakbym wyglądała jeszcze niewystarczająco dziwnie, to czas na test holopomadek. NYX wypuścił kolejną limitowaną serię pomadek i te nazywają się Duo Chromatic. Te pomadki występują w 5 różnych odcieniach i mają tworzyć różny efekt na ustach. Mają wyglądać inaczej na gołych ustach i inaczej na pomadce, w sensie na przykład mają zmieniać kolor pomadki, więc ja będę sobie po prostu malować połowę ust pomadką, a połowę zostawię gołą i będziecie mogły zobaczyć właśnie jak się zmienia całość. Pierwszą pomadką, którą przetestuję, będzie pomadka, która się nazywa Bless. Jest to, można powiedzieć, najbardziej fioletowa pomadka z serii. Na pierwszy rzut oka wygląda po prostu taki fiolet, lila, ale ma tam jakieś niebieskie błyski, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może niekonwencjonalnie, ale stwierdziłam, że jako pomadki użyję koloru Alien od NYXa i to jest taka prawie czarna pomadka, ale pomyślałam, że to będzie bardzo fajne, bo ładnie będzie widać błysk. Połowę ust sobie zrobię tą pomadką, a potem drugą zostawię gołą. Na szczęście w ogóle to nie wygląda dziwnie. Zacznę od łysej strony. Jak widzicie, pomadka daje taki bardzo ładny, właśnie liliowy pobłysk. Można powiedzieć, że jest trochę podobny do tego pudru w ogóle, tylko puder był trochę bardziej chłodny, niebieskawy, a tu mam wrażenie, że jest troszkę cieplejszy odcień. Ale teraz spróbuję wjechać na czarną pomadkę. I jak widzicie, nie zamieniło to jej koloru na fioletowy, a bardziej dodało właśnie takiego niebieskiego pobłysku, można powiedzieć. Czyli wyszła z tego czarna perła z niebieskim pobłyskiem. Jakby nie patrzeć, podoba mi się ten efekt. Tutaj może usta wydają się o wiele mniejsze, dlatego że nie są wyrysowane, ale nawet bez żadnej pomadki pod spodem to wygląda naprawdę ładnie, bardzo ładnie odbija światło i jest to taki fajny kolor. A jak się nałoży na pomadkę, to już w ogóle jest sztos, bo jeszcze też wiadomo, że zależy od koloru pomadki, no ale na czarnej właśnie tu wychodzi taka piękna czarna perła. Czas na kolejną. Przy kolejnym kolorze stwierdziłam, że użyję czerwonej pomadki, bo większość z nas jednak używa czerwonej. Może jeszcze przetestuję inny kolor po drodze. W każdym razie czas na nowy odcień i jest to As If. Kiedy patrzy się na ten kolor, to wydaje się być takim najczystszym, najprostszym perłowym odcieniem, czyli po prostu zupełnie, załóżmy, biała baza z różowym pobłyskiem. I mam wrażenie, że taka pomadka może wyglądać najfajniej, tak najbardziej jakby naturalnie. Zacznę od łysej części. I rzeczywiście widać, że tak naprawdę jedyny kolor jaki ma to właśnie różowy, ale jest też, mam wrażenie, trochę jaśniejsza niż ten poprzedni odcień i przez to się wydaje taka, że usta jak gdyby znikają, szczególnie w ogóle zresztą w porównaniu do tej strony, ale teraz najadę na czerwień. I tak prezentuje się ta strona. I jak widzicie, z takiej matowej, ciemnej czerwieni zrobiła się zupełnie połyskująca, jakby taka metaliczna magenta, taki róż. Na pewno ta pomadka będzie wyglądać też inaczej na innych pomadkach, czyli na przykład na czarnej też wyglądałaby inaczej. W każdym razie ten kolor też mi się bardzo podoba, ale za to o wiele mniej na gołych ustach, bo one w ogóle znikają. Kolejny kolor stwierdziłam, że nałożę na pomadkę brązową. Jest nim kolor, który się nazywa Chill Chill, czyli wyluzuj, wyluzuj albo chłodek, chłodek. I jest to pomadka znowu jasna, perłowa, ale tym razem jest tutaj sam mróz, można powiedzieć, czyli niebieskie drobinki, może delikatnie z fioletowym. Myślałam, że będzie o wiele chłodniejszy, a tak naprawdę to wydaje mi się, że przypomina ten pierwszy odcień, ale też bardzo ładny i fajnie, że widać pod spodem jakby kolor ust, bo ten poprzedni kolor był taki zupełnie biało-różowy, można powiedzieć. Ale teraz zobaczmy jak na brąziku.
Jak widzicie, na tej stronie widać bardziej niebieski błysk niż na tej. Tu wydaje się właśnie być taki trochę fioletowawy przez to, że pod spodem jest różowy kolor ust. Ale ten kolor jest naprawdę ciekawy, bo szczerze mówiąc nie umiem go określić, bo to jest właśnie brąz z taką niebieską perłą na górze. Kolejny odcień przetestuję na różowych ustach, bo też dużo z nas używa tego koloru. Następnym odcieniem jest kolor, który się nazywa So Anti, czyli jakby taki anty wszystko? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie jak się na niego patrzy, to na początku widać, że jest delikatnie różowy, ale kiedy przyjrzymy się pobłyskom, to one są takie jakby troszeczkę morskie, turkusowe, a nawet można powiedzieć, że zielonkawe, więc zobaczymy, co z tego będzie. Róż i zielonkawy pobłysk. Najpierw na gołą stronę. Okej, więc rzeczywiście jest to taki zielonkawy. Jeszcze nie wiem, co o nim powiedzieć, więc może nałożę go po prostu na pomadkę. Więc jeżeli chodzi o ten odcień, czyli So Anti, moim zdaniem wygląda o wiele ciekawiej na pomadce, dlatego że dodał jej coś takiego nieoczekiwanego. Jest na pewno jaśniejsza, ale właśnie też jest taka bardzo, bardzo delikatnie zielonkawa, czego normalnie w różowych pomadkach się nie spodziewamy. Natomiast ta strona, że tak powiem, łysa, no też jest ciekawa, ale jakoś tak chyba najmniej twarzowa z tych wszystkich, moim zdaniem. Bo jednak taki perłowy, zielony na ustach może wyglądać trochę słabo. I ostatni kolor stwierdziłam, że znowu przetestuję na czarnym. Ten odcień nazywa się Deum. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Dziwne nazwy. W każdym razie ten ostatni też jest zupełnie biały, ale ma w sobie drobinki, które na mój gust wyglądają albo na zielone, albo na takie złotawe, więc sprawdźmy. Wiecie co? Moim zdaniem to jest właśnie taki zielonkawo-złoty. No to teraz czas na czarne. Powinno ładnie wyglądać zielony na czerni. I się ubrudziłam. Jeżeli chodzi o wygląd na pomadce i to na czarnej, to moim zdaniem ten chyba wygrywa. Wyszedł z tego przepiękny, oliwkowo-metaliczny kolor i naprawdę muszę przyznać, że mi się podoba i to bardzo, więc cieszę się, że akurat ten kolor spróbowałam na czarnym. Jeżeli chodzi o tą stronę, to jest dla mnie takie no słabo, ale jeżeli chodzi o tą stronę, to jest damn, to wygląda naprawdę dobrze. Koniecznie powiedzcie, który z tych odcieni się Wam podobał najbardziej. No i też co myślicie o tym pomyśle holopudrów. Mam nadzieję, że ten niecodzienny test się Wam podobał. No i oczywiście jak zwykle widzimy się w kolejny piątek. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać tego przygłupa dalej, to polecam obejrzeć film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tu na górze.